Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. We don't have anything to eat. We don't have water. We don't have food. We don't have charge in our phones. Please help us. Please help us. Please help us. Please help us. We don't have anything. We don't have anything to eat. We have friends don't have clothes. Please give us just water and charge to our phones. Where are you now? Now I speak with my family and my mother, and I told here that you are help us and stand with us and bring food to us. Thank you, thank you, thank you. I can't say anything, just thank you, thank you. Piotr Czaban, Czaban robi raban. Na żywo witam wszystkich widzów kanału właśnie Czaban robi raban. Na YouTubie i na Facebooku. Raport z pogranicza. Dzisiaj na żywo będziemy rozmawiać o tym z człowiekiem lasu, z którym od razu się połączymy. Mariusz Kurnyta, człowiek lasu, też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Witaj, Mariuszu. Witam wszystkich, witam. Dziękuję, że znalazłeś czas, Mariusz, żeby wystąpić w tym programie i do końca nie było wiadome, czy znajdziesz na to chwilę, ponieważ cały czas jesteś w biegu, cały czas jesteś w akcji. Ten program robimy z tego względu, że ostatnimi czasy rzeczywiście nie ma chwili wytchnienia na pograniczu. Aktywiści cały czas są w gotowości, no a ty, Mariusz, wyjątkowo. Od kilku tygodni i też jak informuje Straż Graniczna, dochodzi do tysięcy przekroczeń granicy, nielegalnego oczywiście z Białorusią. Mnóstwo ludzi jest zgromadzonych. Dzisiaj też w mediach pojawiło się nagranie Straży Granicznej ukazujące grupę cudzoziemców, miały być rzucane gałęzie, kamienie i tylko pod takim właśnie kątem niektóre media relacjonują to, co się dzisiaj dzieje i na granicy. Ja sam dzisiaj udzieliłem 2 wywiadów fińskiej telewizji. Przygotowuje fińska telewizja informacyjna jakiś reportaż dotyczący tego, co się dzieje tutaj u nas w Polsce przy granicy z Białorusią. Chcą też poznać nasze doświadczenia, jakie mamy już podczas 3. roku trwania tego kryzysu migracyjnego. Drugi wywiad był udzielony jednej z polskich telewizji informacyjnych. Nie chcę tutaj zdradzać nazwy ze względu na dobro osoby, która mnie nagrała, bo chciała pokazać też tę drugą stronę medalu na granicy. Ale z tego co wiem, moja wypowiedź się nie pojawiła. Miała być wypowiedź tylko Katarzyny Zdanowicz, czyli rzeczniczki Podlaskiej Straży Granicznej, a wiemy, że Katarzyna Zdanowicz była taką prawą ręką Anny Michalskiej, czołowej propagandzistki Straży Granicznej, która posłusznie i agresywnie informowała Polaków o tym, o czym miała informować, jak jej
kazali przełożeni, czyli szczucie, manipulacje i kłamstwa, o czym wielokrotnie mówiliśmy na kanale Czaban robi raban i nie tylko. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co aktualnie się dzieje na pograniczu. I Mariusz, może zacznijmy od dzisiaj, od tego, że gdy media pompowały ten balon takiej niechęci i mówiły tylko o agresji cudzoziemców po stronie białoruskiej, ty wraz z Elizą Kowalczyk i Urszulą Wolfram z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, tak w ogóle to jeszcze zatrzymam się, drodzy widzowie, w opisie do tego programu jest link do zrzutki Mariusza, człowieka lasu. Dzięki waszemu wsparciu Mariusz może naprawdę w 200% poświęcić się działaniom humanitarnym na granicy. Macie też wskazany link do Patronite'a, Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Też dzięki waszej pomocy możemy skutecznie uzupełniać braki w magazynie. Możemy też finansować paliwo w naszych autach, którymi jedziemy to pojazdami na akcje pomocowe. Także liczę na wasze wsparcie. Przechodzimy teraz już do Mariusza. Mariusz udał się, jak wspominałem, z Elizą Kowalczyk, z Urszulą Wolfram, pod granicę, pod płot, gdzie po drugiej stronie czekali na pomoc uchodźcy. W sumie jechaliście do uchodźców z Syrii, do jednego ze złamanym nosem. Jak ta, Mariusz, akcja przebiegała? No to wiesz, jak to jest, nie? To trzeba dyplomatycznie po cichu. No i szczerze mówiąc, nic nie przyniosło to efektu zamierzonego, tak? Udało nam się tam przekazać wodę. Niewielkiej ilości, ale chociaż tyle. Na to jeszcze dostali ze Straży Granicznej zielone światło od komendanta. No niestety pakiety żywnościowe pojadą na placówkę straży i tyle tylko wiemy. Bo pojechaliście tam z pakietami, bo Mariusz, pojechaliście tam z pakietami pomocowymi, z jedzeniem, z wodą, z lekarstwami po to, żeby poprosić czy to strażników granicznych stojących przy płocie, czy żołnierzy o to, by przejęli od was te pakiety i przekazali je przez płot, przez dziurę w płocie uchodźcom po drugiej stronie. Bo to byli uchodźcy, do których jechaliście z Syrii, ale na miejscu się okazało, że byli też tam po drugiej stronie Somalijczycy, Afgańczycy. Tak, okazało się, że to jest całkiem inna grupa, w której były również kobiety. No i uprosiliśmy, żeby chociaż te kobiety dostały wodę, tak? No udało się to w jakiś tam sposób, tak jak mówię, no komendant dał zielone światło, że wodę można przekazać, ale nic więcej, tak? I przekierował nas, gdzie w sumie spod płotu pojechaliśmy na placówkę. No i Ula prowadziła z Elizą rozmowę z komendantem, który przekierował nas do szczebla wyżej, czyli do jakiejś tam rzeczniczki chyba od praw człowieka, związanej też ze Strażą Graniczną i tak dalej. No oczywiście ja też wysłałem maila do komendanta głównego Straży Granicznej od tych oddziałów podlaskich, aczkolwiek odpowiedzi nie ma i przyjdzie po 2 tygodniach, znając życie. No wiesz, jak wyglądają te widoki, nie? Większość może sobie wyobrazić. Staraliśmy się po prostu nie nagrywać, nie robić zdjęć, nie robić zamieszania żadnego medialnego, bo myśleliśmy, że dyplomatycznie uda się wykrzesać, żeby więcej tego człowieka z ludzi, tak? Że mimo wszystko przekażą im to jedzenie i jakoś to będzie. To teraz może, Mariusz, pokażmy widzom, do kogo tak naprawdę jechaliście. Tutaj widzicie zdjęcie pokazujące fragment twarzy Syryjczyka. To on dzisiaj napisał do mnie, był po drugiej stronie muru. Ktoś dzwoni, ale teraz odrzucę połączenie, przepraszam najmocniej. Widzicie zdjęcie Syryjczyka. Napisał do mnie, od 3 dni wraz z grupą swoich rodaków nic nie jedli, nic nie pili, byli po stronie białoruskiej. Chcieli wrócić do Mińska. Białorusini nie pozwolili im na to. I tak wygląda twarz tego Syryjczyka pobitego przez białoruskich
pograniczników czy żołnierzy. Oni, z tego co dzisiaj mi relacjonował, ci Białorusini, stali za ich plecami, za plecami tych migrantów i nie pozwalali im wrócić spokojnie do Mińska, dokąd chcieli wrócić. Z kolei przed sobą mieli polski płot i polskich funkcjonariuszy. I w tej grupie, w której był ten Syryjczyk ze złamanym nosem, on mi wysłał jeszcze inne zdjęcia aktualne i tam widać jest jego pełną twarz i te uszkodzenia na twarzy, które ma. On prosił, żeby to przekazać, żeby pokazać. Prosił Polskę o pomoc i on był w 9-osobowej grupie. Z tego, co zrozumieliśmy, też w tej grupie była kobieta i tak naprawdę to Mariusz z Zulą i z Elizą pojechali właśnie do tej grupy. Na miejscu okazało się, że była tam inna też grupa, że ci polscy mundurowi wskazywali, że po drugiej stronie płotu widzą Afgańczyków i też widzą Somalijczyków. I co ważne, co też Mariusz usłyszałeś i powiedzmy o tym, bo ci żołnierze, tak? Rozmawialiście z żołnierzami czy ze strażnikami granicznymi? Rozmawiała na początku Ula z nimi, z Elizą, bo były pod płotem. Ja zostałem przy samochodzie, bo z początku nie wjeżdżaliśmy. Droga była rozjeżdżona, kolejny błoto przez pewien tam odcinek i postanowiliśmy, że one przejdą po prostu same i tam porozmawiają na spokojnie z tymi funkcjonariuszami, tak? Ale to byli żołnierze czy pogranicznicy? Było 2 żołnierzy i 2 ze Straży Granicznej. I z tego, co też relacjonowałeś, oni też wam się skarżyli, że migranci, cudzoziemcy są ich zdaniem agresywni, że rzucają gałęziami, kamieniami. Tak, dokładnie, tylko że to jest troszkę, no to ja do końca bym nie powiedział, czy to migranci, czy po prostu nie ci przemytnicy, tak, co wypychają bo właśnie, ludzi. Bo gdy Straż Graniczna, czy media, tutaj widzę komentarz Macieja Reputakowskiego. Madeja, to jest jeden z moich patronów. Dziękuję Maczku za obecność. Maciek napisał, nie udało się oglądać dziś TVN-u. Dobry Tusk nas obroni. Ja nie oglądałem dzisiaj faktów, nie zdążyłem, przygotowywałem się do programu z Mariuszem, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, zwłaszcza widząc też, jak chociażby Polsat chciał relacjonować to, co udostępniła Straż Graniczna, czyli agresywny atak migrantów na polskich funkcjonariuszy. I gdy tego typu komunikaty już się pojawiały wcześniej i nigdy przy tych komunikatach ani Straż Graniczna, ani media, które chętnie to podchwytywały, nie zaznaczały, że po pierwsze często, tak jak mówisz, nie widać twarzy tych osób, które rzucają tymi gałęziami, bo że do tego dochodzi, to jest fakt. Nikt nie mówi, że tymi ludźmi mogą być przebrani Białorusini. Wiemy, że Białorusini potrafili się przebierać w polskie mundury, żeby dokonywać prowokacji. Wiemy, że też strzelali w trakcie stanu wyjątkowego nad głowami polskich funkcjonariuszy, o czym z tego co pamiętam też wiele miesięcy później na konferencji mówił ówczesny minister Błaszczak. Wiemy też, tak jak powiedział Mariusz, że są też wśród tych cudzoziemców przemytnicy, ci, którzy przeprowadzają przez granicę i oni myślą tylko o pieniądzach i o tym, jak wycisnąć te pieniądze od ludzi, którzy im uwierzyli, że trafią do bezpiecznego państwa, do bezpiecznej Europy i oni też mogą tego typu zachowania prezentować. W końcu też żadne media nie mówią i tym bardziej Straż Graniczna, że co niosą ze sobą pushbacki, czyli wywózki z Polski do białoruskiego lasu, bo jeżeli polscy żołnierze czy strażnicy graniczni złapią kogoś w Polsce, to często używają przemocy. Ja cały czas przypominam o Syryjczyku, który wylądował z kulą w plecach w szpitalu w Hajnówce. Przypominam cały czas o tym, jak strażniczka graniczna użyła broni hukowej na widok patrolu Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia, w którym był też Mariusz. Nie wiedzieli, że to idą Polacy. Wielokrotnie też my, spotykając się z żołnierzami, wyczuwaliśmy z ich strony agresję. Teraz też pokażę wam, co się wydarzyło 1 kwietnia, czyli całkiem niedawno, po polskiej stronie, niedaleko Hajnówki, jak zakończyła się tutaj
akcja spotkania syryjskiego uchodźcy z Aleppo z polskimi, czy to żołnierzami, czy to strażnikami granicznymi. Za moment zobaczycie screen wzięty z pomocą u ludzi w lesie. Powtórzmy, ile razy spotkałeś się z agresją ze strony cudzoziemców? Ile razy oberwałeś gałęzią, dostałeś kamieniem? Ja? Niby? Tak. Ani razu? I tak wygląda, drodzy widzowie, ta agresja migrantów i uchodźców. Jest takie powiedzenie stare jak świat, tak? Przemoc rodzi przemoc. Wiesz, naprawdę te screeny na X-ie, na stronie Straży Granicznej, tak? Gdzie są filmiki z tych kamer przy ogrodzeniu, przy tym murze, to one są tak powycinane, że jak zabierają im drabinę, tak? Rekwirują, czy te piłki, czy cokolwiek, z czym niszczą tą infrastrukturę, to nie ma tak naprawdę pokazane, w jaki sposób do tego dochodzi tak naprawdę, nie? Są tylko fragmenty. No właśnie, też może ja powiem, bo o tym publicznie wcześniej nie mówiłem, ale z relacji, bo powiedziałeś o tych drabinach, Mariusz, i mi po prostu przypomniało się coś, o czym nie mówiłem, bo z relacji osób pracujących w Straży Granicznej wiem, że były takie placówki, które na przykład zabierały te drabiny cudzoziemcom, a później po prostu zabierali sobie niektórzy do domu te drabiny. Także, no nie wiem, część telefonów zostało spalonych, ale czy wiemy, czy na pewno wszystkie zostały spalone, te, które zostały zabrane? Wiemy o tym, że też są badane przypadki okradania przez funkcjonariuszy cudzoziemców. Mamy relacje, chociażby w ostatnim wywiadzie zamieszczonym na kanale Czaban robi Raban. Izzo Suarez opowiadał Gosi Rycharskiej o tym, że właśnie widział, jak polscy funkcjonariusze okradali cudzoziemców. O takich przypadkach słyszeliśmy. Z tego co wiem, prokuratura też bada takie sprawy. Dokładnie, no i wiesz, no sam sobie odpowiedz, jakbyś dostał za samo podejście do muru, gdzie prosisz o pomoc czy o wodę, a ktoś cię traktuje gazem i każe ci, wiesz, wypier i tak dalej, no to ile? 3 razy jak gazem oberwiesz i nie uzyskasz żadnej pomocy, tylko po prostu jakąś formę przemocy wobec siebie, no to co byś robił? Broniłbyś się następnym razem, tak? A co byśmy zrobili? Co byśmy zrobili w momencie, kiedy z jednej ze stron, czy to z białoruskiej, czy z polskiej, ktoś wyrzuca naszego towarzysza zimą i widzimy, jak ten towarzysz umiera. Widzimy, jak dziewczyna umiera, jak chłopak umiera, a takie przypadki były. Czy naprawdę myślicie, że ludzie potrafią przejść nad tym do porządku dziennego? Tylko co jest przerażające? I to mnie przerażało, bo jak wyjeżdżałem dzisiaj z tych wywiadów z telewizją fińską i z newsową telewizją z Polski i wiedziałem, w jaki sposób to jest przekazywane, że to jest branie tego wycinka podanego na tacy, zmontowanego przez Straż Graniczną, nie informuje się o tym, o czym teraz z Mariuszem mówimy, o tym, co się dzieje tutaj tak naprawdę w lesie, co wywołuje tę agresję. Nikt nie mówi publicznie ze Straży Granicznej, w tych mediach głównego nurtu o tym, że polscy strażnicy, tak jak i białoruscy, biją tych ludzi, wybijają im zęby. Możecie zobaczyć jeden z ostatnich wpisów Grupy Granica, gdzie publikują zdjęcie człowieka, do którego dotarli z pomocą wolontariusze Grupy Granica, z wybitymi zębami. Człowiek. Jak twierdzi, zostały mu te zęby wybite w Polsce. Wielokrotnie teraz widzicie fragmenty archiwalnego reportażu o historii rodziny 5-letniego syna. Widzicie matkę płaczącą. Matka była po stronie polskiej ze złamaną nogą, a jej syn był wyrzucony na Białoruś. Matka nie wiedziała, gdzie jest to dziecko. I wyobraźcie sobie, co czuła ta matka. Co ona myślała o nas, Polakach. Wyrzucono też jej brata razem z tym dzieckiem, pozbawiając go lekarstw na cukrzycę. I ten brat zmarł. Jest nagranie, gdzie przy trupie wujka siedzi ten 5-latek. A oni byli wcześniej w Polsce, wyrzuceni. I co rodzina ma pomyśleć?
tego zmarłego chłopaka. Co ta matka ma pomyśleć o nas, Polakach, po takich doświadczeniach. Ale tego media głównego nurtu i Straż Graniczna nie mówią. A mają zasięgi. Mają zasięgi, wszędzie to się pojawia. Ostatnio Marek Durski, nasz też dzielny wolontariusz, był u nas na bazie i on przypominał o tym, że WP.pl przez długi czas regularnie wrzucała jeszcze wcześniej za poprzedniej władzy takie artykuły zatytułowane właśnie agresywni migranci atakują, agresywni migranci i to się utrwala w polskim społeczeństwie, ten przekaz. I to się utrwala. I później dochodzi do tego, co teraz też widzimy na tych archiwalnych zdjęciach, gdzie Kasia Mazurkiewicz-Bylok tutaj ze mną rok temu szła do lasu po to, by odnaleźć martwą Machlet. I ta fala właśnie tej narracji, którą teraz widzicie, dzisiaj widzicie w mediach, dotyczącą, opisującą tych agresywnych cudzoziemców, nie badając tego tła, tego wszystkiego, powoduje, że jeżeli ci cudzoziemcy proszą o pomoc, bo umierają, to ta pomoc nie nadchodzi. I ci cudzoziemcy wtedy tak umierają, jak umarła Machlet w lutym ubiegłego roku. Widzicie kolejne zdjęcia z kolejnych pogrzebów. Jak człowiek patrzy na śmierć, jak Ukraińcy patrzą na śmierć swoich rodaków, to żywią szczerą nienawiść do Rosjan, którzy sieją tę śmierć. Jak po miesiącach w zamknięciu, w ośrodkach zamkniętych w Polsce dla cudzoziemców, w ośrodku w Wędrzynie, Marek Durski przypominał właśnie ten ośrodek w Wędrzynie na poligonie, gdzie w trakcie normalnego jak gdyby tam przebywania za murami, że to wyglądało jak obóz jeniecki, bo Marek tam był. Słychać było strzały na poligonie. Ludzie z Syrii, z Afganistanu, z Iraku, ci, którzy przeżyli te wojny, którzy uciekali od tych wojen, tak jak tutaj Gandam, Jemeńczyk, który też mieszkał w Syrii i przeżył śmierć kilku osób. Płakał tutaj na tym zdjęciu, opowiadając o śmierci 4-letniego dziecka. Był świadkiem śmierci 4-letniego dziecka. Tutaj też widzicie kolejne zdjęcia archiwalne z Puszczy Białowieskiej, gdzie zarejestrowano zatrzymanie całej rodziny z dziećmi i wyrzucono tę rodzinę. To też Zawilce, tak widać, to chyba była wczesna jakaś też wiosna i wyrzuconych wszystkich na Białoruś. Zobaczycie No, pewnie. Zawsze była narracja taka, że nie ma dzieci i nie było nigdy nie? Na granicy ani kobiet. Tak, i Znamy tutaj tak, znamy i będziemy pamiętali artykuł Małgorzaty Tomczak, który właśnie bardzo dobrze współgra z tym, co teraz Straż Graniczna mówi. I znowu musimy się tłumaczyć. Ja muszę przed tymi kamerami tłumaczyć, że tak, takie pushbacki, jak teraz widzicie, całych rodzin były, one są. I ludzie nadal umierają. O wielu przypadkach nie wiem, ale wróćmy do tego, co się aktualnie dzieje też pomocowo, bo Mariusz dzisiaj tutaj rozpoczął opowieść o tym, co robił wspólnie z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem dzisiaj przy granicy z Białorusią, ale Mariusz, ty całkiem nie tak dawno też z wolontariuszami, którzy przyjechali z Polski do nas na dyżur, przez kilka dni w zasadzie nie spałeś i też brałeś udział w akcji takiej pomocowej w środku nocy, po całych dniach tam działania wcześniej. I może posłuchajmy twojej relacji tej nocnej, jak to wyglądało, o czym mówiłeś, dobrze? Witam wszystkich. Właśnie jesteśmy w trakcie ujawniania chłopaków z Jemenu, 3 mężczyzn. Jeden, patrząc po dacie urodzenia, jest nieletni. Podpisali wnioski o ochronę pełnomocnictwa. Dzwonimy po straż. Więcej informacji postaramy się udzielić na bieżąco. Mariusz, opowiedz, co tam się wtedy wydarzyło? Przyszło wezwanie do 3 chłopaków z Jemenu, 3 mężczyzn, w tym jeden 17-latek. Chcieli po prostu numer chyba nawet do straży, bo chcieli sami się zgłosić, tak? Tylko z doświadczenia wiem, że jeżeli nie ma, szczególnie teraz, nikogo przy nich, to zostaliby automatycznie pushbackowani. Więc postanowiliśmy najpierw pojechać, zobaczyć, w jakim są stanie. Zgłaszali też, że może być potrzebna karetka, aczkolwiek ja uznałem, że nie, bo chłopak jeden tylko kulą na nogę utykał. Więc karetka była zbędna. Nakarmiliśmy ich, przebrali, daliśmy im po prostu ciepłego picia, wiadomo, nie?
standardowe zabezpieczenie takie, opatrzyliśmy drobne rany, których też w sumie zadrapania małe, także nie było z tym problemu. Wypełniłem dokumenty, chłopaki akurat mówili po arabsku, ciężko było z nimi się dogadać, no ale to przez tłumacza, translatora na telefonie. Pełnomocnictwa, jak i wnioski o ochronę międzynarodową mieliśmy w języku arabskim i polskim, także wiedzieli, co podpisują. No i zacząłem dzwonić do placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych. Miałem w zasięgu tylko jedną kreskę, więc nie udało mi się połączyć. Jedyne rozwiązanie, jakie zostało, to zadzwonić na 112 i przez 112 po prostu udało nam się zgłosić tych ludzi, tak. No siedzieliśmy długo, bo praktycznie z 2-3 godziny, zanim przyjęła straż, zanim dopełniła swoich obowiązków. Oczywiście zachowywali się bardzo w porządku. Nie ma się do czego przyczepić. Ja sam się dziwiłem jak nigdy. Mało kiedy tak bywało. No i zanim nas spisali, sprawdzili, zanim żeśmy stamtąd wyjechali, to było już 5 rano. Nieletni trafił do szpitala w Chojnówce, bo źle się czuł. Przebywał w szpitalu chyba 2 dni. Byłem również, jak już go ze szpitala zabierali, jak już miał wypis, to byłem przy nim, zostałem też ustanowiony tam. Wpisali mnie jako kuratora tego nieletniego. Ale nie wiedziałem, co jest z 2 jego towarzyszy, tak, co się stało, gdzie przebywają, więc pojechałem po prostu kolejnego dnia do placówki w Dubiczach Cerkiewnych. No i funkcjonariusz, który się tym zajmował, trochę kręcił, bo mówi, że ich nie ma, że oni nie mieli takiej akcji. No ale nie odpuściłem, po prostu pojechałem jeszcze do Czeremchy, bo zaczął na Czeremchę zbalać tam placówkę Straży Granicznej, że tam pewnie ich zatrzymali. I koniec końców w Dubiczach po raz kolejny sobie po prostu już zażyczyłem sobie, że mam dostać informację SMS-em, bo mam do tego prawo jako pełnomocnik i nie mam czasu po prostu jeździć tam co 5 minut, tak, i się upominać, pytać. Bo okazało się, że nieletni był, ale tych 2 jego towarzyszy już nie było na placówce. Po czym dostałem wiadomość SMS-em po jakichś 15 minutach, jak już byłem w drodze powrotnej do Białegostoku, że 2 tych towarzyszy tego 17-latka trafiła do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej i ten 17-latek też po badaniach, które przeprowadzili, badania kości nadgarstka tam, przyjęli mu wiek, że ma 18 lat, że jest pełnoletni. I też było przesłuchanie przy tłumaczu i został również skierowany do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej. Dziękuję, Mariusz, za to. Jeszcze takie, Piotrek, bo mi się przypomniało. Nie wiem, jak można. Chłopak miał metrykę urodzenia, tak? I w papierach ze Straży Granicznej po prostu wpisali całkiem inną datę urodzenia niż ma w metryce urodzenia, więc zrobili z niego starszego człowieka niż de facto był, tak? O te parę miesięcy. Nie wiem, czy to jest za przeproszeniem na potrzeby rynku, czy... No bo jak to nazwiesz inaczej, nie? No trzeba zawsze wszystkiego pilnować i niestety to skupia się tak samo jak to tłumaczenie i to, co teraz widzicie i słyszycie od nas, no byśmy tego programu nie robili. Gdyby media, gdyby Straż Graniczna, gdyby rząd mówili prawdę o tym, co się dzieje na pograniczu, a nie kreowali tę rzeczywistość tak, żeby było im wygodnie, żeby słupki sondażowe się zgadzały i to zarządzanie strachem przed obcymi po prostu scalało, budowało kolejne dobre wyniki dla partii rządzącej na kolejne wybory, które są przed nimi. Ale w jakiej sytuacji to stawia nas?
Bo my po raz kolejny musimy się tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądami, że cudzoziemcy są takimi samymi ludźmi jak my, mają takie same uczucia, że uciekają przed wojną, że są z Syrii, z Iraku, z Jemenu, z Afganistanu, tam gdzie jest źle, tam gdzie ludzie do siebie strzelają, tam gdzie jest bieda, szukają lepszego miejsca. Ile razy musimy tłumaczyć, że do Polski mogli się przedostać ci, których było stać na wizę, na opłacenie jakichś dziwnych kolesi, którymi teraz zajmuje się chociażby komisja sejmowa, jedna do afery wizowej. Ci, którzy nie mieli tyle szczęścia, musieli zaufać oszustom z reżimu białoruskiego i rosyjskiego i są wyrzucani, przepychani na te granice, bici, co zresztą doskonale widzicie, ale o tym wszystkim tak szczegółowo zwłaszcza i nie opowiedzą wam te media głównego nurtu, te, które skasowały dzisiaj moją wypowiedź, która miała być równowagą dla tego, co powiedziała Katarzyna Zdanowicz. Mnie po prostu wycięto i powiedziano, że tego nie będzie. Co to jeszcze dalej oznacza dla nas? Tak samo jak po artykule Małgorzaty Tomczak, większość z nas, ja na pewno, musiałem się tłumaczyć z tego, że nie kłamie, mówiąc wam o kolejnych przypadkach na granicy, o dramatach, o pobiciach, o kolejnych akcjach pomocowych, o tym, że dzieje się źle. Wystarczy zajrzeć w moje media społecznościowe i przejrzeć komentarze. Wielokrotnie ci, którzy zarzucali mi kłamstwo, powoływali się na tekst Małgorzaty Tomczak. Gazeta Wyborcza napisała, że kłamaliście. Ale co się będzie działo dalej? Po takich przekazach, jakie dzisiaj padają. O tym, że agresywni cudzoziemcy rzucają tymi kamieniami, gałęziami. Jeżeli nie będzie zbadany kontekst, jeżeli nie jest pokazane tło, kto kogo do czego zmusza, kto robi co tym cudzoziemcom po stronie białoruskiej, w jaki sposób, z czym się spotykają w Polsce. Jeżeli tego widz, Polak nie usłyszy, nie zobaczy, to on będzie miał za wrogów nie tylko tych cudzoziemców, ale również nas. I my z tą agresją już się wielokrotnie spotykaliśmy. Byliśmy przez Polsat zrównywani z Wagnerowcami, mówiono, że nie wiadomo, czy to, o czym mówimy, to jest propaganda Kremla, czy to my sami tak wymyślamy, czy mówimy prawdę. Słuchajcie, ja wam opowiem też historię. Właśnie patrząc na te zdjęcia archiwalne z odnalezienia Machlet. Wtedy też Polsat do wydarzeń chciał przygotować newsa o tej sprawie i o tym, co się dzieje na pograniczu, ale z ich perspektywy. I reporter przygotowujący ten materiał newsowy poprosił mnie o to, żebym udostępnił im zdjęcia z odnalezienia Machlet. Tylko ja zapytałem, a w jakim kontekście? Że chciałem po prostu mieć wgląd do tego, w jaki sposób zapowie te zdjęcia w swoim materiale. Czy to będzie powiedziane tak, że a teraz widzą Państwo zdjęcia z odnalezienia zmarłej Etiopki, której towarzysze prosili polskich funkcjonariuszy, policjantów i strażników granicznych o pomoc, ale zostali wyrzuceni na Białoruś, a dziewczyna sama zmarła? Czy może jakoś inaczej zechce podprowadzić te zdjęcia? No, chciał podprowadzić w taki sposób, że Białorusini wyrzucają ludzi, ludzie wciąż umierają i proszę bardzo, też umierają przez to w Polsce. Nic o zachowaniu polskich funkcjonariuszy. Nie zgodziłem się na przekazanie tych zdjęć, ale czeka nas kolejna fala hejtu za to, że się upominamy o prawa tych ludzi, za to, że jeździmy, zwłaszcza Mariusz, słuchajcie, tutaj no... Jeżeli chodzi o akcyjność Mariusza w lesie, to przerasta nas wszystkich o głowę. Mariusz zostawia wszystko, po prostu wszystko i jedzie i też jedna z naszych wolontariuszek, która była z Mariuszem na nocnej akcji, Mariusz jechał, był wskazany PIN, ale nie był do końca pewien. Mariusz, czy tak, ten PIN nie był do końca pewny, ta lokalizacja, czy tam ktoś jest, czy nie jest, ale Mariusz, jedziemy, trzeba sprawdzić, może ktoś tam jest. I w nocy Mariusz odnalazł ludzi, ale nie po dokładnie tej lokalizacji, ale po węchu. Mariusz wyczuł ich swoim nosem. Taki jest ten Mariusz. Masz jeszcze siły, Mariusz? Żeby się tłumaczyć ludziom z tego, co robi, żeby tłumaczyć, że ludzie to nie rzeczy, to nie broń? Piotrek, ja nie zamierzam się tłumaczyć, po prostu robię to, co uważam za słuszne i co jest w zgodzie ze mną, tak? Nawiązując do przemocy, to jeszcze jedna rzecz mi teraz tak się przypomniała z dzisiaj, przy granicy. Nie wiem, czy wiesz, co to jest gazówka. No to
A gazówka na śruty. Znaczy tak, że można strzelać zasilana gazem i strzelać ze śrutu. Mhm. I naprawdę od groma właśnie w tym miejscu leżało tych magazynków po śrutach, tak? Po tym gazie. I wiemy, że nawet ze zwykłej wiatrówki nie można strzelać ze śrutów do zwierząt. Nawet. Teraz jeżeli tu jest większe to miało pierdzielnięcie, to do czego mi tam strzelają? Bo na pewno nie do wybiórek. Tutaj na moment, Mariusz, mieliśmy kłopoty z łączeniem i przerwało twoją wypowiedź, ale mówiłeś o tym, że widziałeś wiele tych magazynków. Mhm. Tak. Dużo było właśnie tych, ja tu mówię, pojemników właśnie po tym gazie, który jest właśnie z tych wiatrówek, nie? Tak. I to się zgadza, Mariusz, to o czym mówisz. Na śruty czy na gumowe i wiesz, i oni, no nie wiem, urządzają sobie polowanie na myszy, na wiewiórki. Na ludzi. Nie można strzelać. Mariusz, to o czym mówisz, pokrywa się w 100% z tym, o czym słyszę i z tym, co sam też przeżyłeś, czyli z tym wystrzałem z prywatnej broni hukowej. Strażniczka graniczna strzeliła na wasz widok w waszym kierunku z broni na szczęście hukowej. Tam nie było śrutu, ale była broń hukowa. Z tego, co się dowiedziałem, Mariusz, wielu strażników chodzi do lasu z prywatną bronią. Nie tylko z tą, którą dostają służbowo, ale też z prywatną. I tutaj to, o czym mówisz, czyli o tych magazynkach tam, tak? O tym gazowym, tym magazynku takim, elemencie tej broni, to rzeczywiście może być też kolejny dowód na to, że ci funkcjonariusze idą też z prywatną bronią różną. Jeżeli ktoś strzela do kogoś bez żadnego ostrzeżenia, z broni takiej hukowej. Broń hukowa to po pierwsze zacznijmy od tego, że to nie jest, nie ma tych pojemników gazowych, tak? To działa coś podobnie na zasadzie tego, ślepaków i tak dalej, nie? Są takie pistoleciki dla dzieci, co nie wiem, czy swojemu synowi kupowałeś kiedyś, dawniej. Sam sobie, jak byłem mały. Korki tak zwane, nie? No, to taki huk, tak? A z tego, co kojarzę, no to właśnie na śruty albo po prostu na, nie wiem, czy te kule gumowe też... Są kule gumowe, kule plastikowe, też jak gdyby, też o tym słyszałem, rzeczywiście są też, nie wiem, czy ten wystrzał jest... tym gazem, nie? Tak, ale to jest kwestia do zbadania, to jest kwestia do zbadania dla policji, dla służb, ale kto będzie chodził do lasu i zbierał takie takie dowody? Przejrzyjmy komentarze, bo tutaj też dyskutujecie. Wiesz, to nie trzeba zbierać, a myśmy tam po prostu przez przypadek podeszli, ja widziałem chyba z 6 takich w jednym miejscu. A zabrałeś ze sobą jako dowód? Udało się? Zabraliśmy jeden. No to super, świetnie. I to trzeba będzie przekazać też policji do zbadania. Jolanta Klimkiewicz nas ogląda, dziękujemy Jolu. I pisze, większość ogląda media ogólnopolskie i teraz już po zmianie rządu nie dopuszcza, że coś może być nie tak. Uważa, że obecna władza nie może robić takich rzeczy bez uzasadnienia, takich jak pewnie te wywózki, o których też mówimy. Czyli pod względem informacyjnym jest jeszcze gorzej niż było, bo wasz przekaz jest jeszcze bardziej niewiarygodny. Trudno uwierzyć, że po zmianie rządu nadal bezprawie na Podlasiu trwa. Dokładnie, Jolu, też tak myślę, że jeszcze większe baty będziemy obrywali niż zapisu, bo to, że PiS nienawidził uchodźców, dehumanizował, szczuł na nich, jak gdyby było zrozumiałe dla tego elektoratu Koalicji Obywatelskiej i wtedy też mieliśmy jak gdyby poparcie w tych działaniach humanitarnych ze strony społeczeństwa, ale po artykule Tomczak, po tym, co teraz robią media już za nowego rządu, będzie tak jak mówisz, jest tak jak mówisz, że nasz przekaz już zupełnie będzie niewiarygodny i będziemy mówili do ściany. O tym też świadczy liczba naszych widzów, która jest znacznie mniejsza niż gdy robiliśmy takie programy jeszcze przed wyborami 15 października. Karolina Mazurek, jeszcze przeczytam komentarz Karoliny Mazurek. Pozdrawiamy Ciebie, Karolino. W listopadzie 2021 roku na spotkaniu z komisarz Unii Europejskiej Dunią Mijatowicz Nawal Sofii
To jest taka znana aktywistka humanitarna mieszkająca we Włoszech, Marokanka. Nawal Sophie mówiła o psychice takich dzieci przerzucanych przez granicę, źle traktowanych agresywnie przez mundurowych. I jak na przykład śmierć bliskiej osoby może wywołać chęć zemsty za to cierpienie. A co robią Izraelczycy w Gazie? Tysiące dzieci pozabijanych. Dlaczego? No bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowają się w takich traumatycznych okolicznościach, będą pałali żądzą zemsty. Okej, Mariusz, przepraszam, wszedłem ci w słowo. Nie, spoko. Chciałem nadmienić tylko, że no, będą nasze... Ja zauważyłem, że wstawiłem ostatnio posta i naprawdę jest ograniczony zasięg na Facebooku. O, tutaj Agnieszka Klus pisze, bo nie dałeś zapowiedzi i nie rozreklamowaliśmy, ale wiesz co, Agnieszko, że wcześniej też miałem takie programy zrobione z nienacka i one się lepiej oglądały. Tak samo te filmy, które wrzucam, rozmowy, wywiady, one zupełnie inaczej były pozycjonowane, ale okej, tak to jest, tak to wygląda. No, ludzie się przyzwyczaili. Był szok taki poznawczy w momencie premiery filmu Agnieszki Holland Zielona granica. I słuchajcie, to był naprawdę taki kulminacyjny moment, kiedy ludzie zaskoczeni, nawet politycy, pytali, to naprawdę tak się wydarzyło? To co w tym filmie, to się zadziało? I co? I nawet, słuchajcie, sama Agnieszka Holland mówi oficjalnie, publicznie o rozczarowaniu, o swojej też niezgodzie na to, co na granicy polsko-białoruskiej robi rząd Donalda Tuska. To nie jest tak, jak dzisiaj widziałem też jakiś artykuł cytowany Piotra Nisztora, który mówił, no gdzie są aktywiści od tej granicy, że teraz nie krytykują rządu Donalda Tuska, bo się opłacało krytykować rząd Donalda Tuska, rząd w sprawie granicy, gdy PiS był u władzy. I ja mam taki na przykład zarzut, będę powtarzał do Małgorzaty Tomczak, bo wtedy takiego artykułu, który napisała, możecie znaleźć w archiwum audycję dotyczącą właśnie tego artykułu, dokładnie jak tam ze szczegółami z Kamilem Sellerem to omawiamy. Nie napisała tego w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, że wytwarzaliśmy fałszywą narrację o tym, co się działo na pograniczu polsko-białoruskim. Poczekała wygodnie, aż przyjdzie nowy rząd. No i jest olbrzymie rozczarowanie. Ja też, gdy od początku prosiłem, gdy nagrywałem filmy Mariusz z lasu z tobą idąc na akcję, tuż chyba nawet dzień po wyborach, 16 października i prosiłem, no to teraz niech się rząd zajmie, niech systemowo przejmie odpowiedzialność za te działania humanitarne, niech wyręczy nas, my pójdźmy już sobie do boksu, odpocznijmy na zieloną trawkę, a niech zrobią to zawodowcy, czyli niech przekażą tę pomoc humanitarną. No i tego nie ma. I mówi się o tych zespołach ratowniczo-poszukiwawczych. Straż Graniczna chwali, że 20 ileś osób uratowanych, ale w tym samym czasie tysiące ludzi wywalonych na białoruską granicę. Mieliśmy się dzisiaj też połączyć... Dobrze, przepraszam, bo ja bym gadał i gadał, Mariusz, przepraszam. Nie, spoko, bo tak właśnie mówisz, ja sobie pewne kwestie przypominam, bo da się zauważyć tylko jeden progres, wiesz, jaki tutaj Kasia Smutniak wspomniała kiedyś, że na morzu jak widzą, to tych ludzi nie wypychają w morze, tylko ciągną do brzegu. Jak jakiś cywil widzi albo coś, tak? Czy tam rybak, jak ona to tak nazwała. I tutaj zaczyna działać to samo. Kiedy aktywiści są przy osobach, które nie wymagają hospitalizacji, a chcą azylu, to ci ludzie też zostają przyjmowani. Ale kiedy my ich nie widzimy, nie jesteśmy przy nich, to ten pushback jest jednym słowem jeden za drugim, tak? Trwa w najlepsze. Jedyne co, no to nie wiem, chyba tych najbardziej okaleczonych, co wymagają szpitala, no to zabierają do szpitala. No progres jest taki tylko, że jak my jesteśmy przy tych osobach, widzimy, no to są już w jakiś sposób zabezpieczone i niewyrzucane, tak? Ale jak nie widzimy, no to to jest. No też oddajmy to, ale to już jest Ministerstwo Sprawiedliwości, minister Adam Bodnar, powołanie i prokuratura krajowa nowa, powołanie tego zespołu śledczego do spraw zbadania tego bezprawia na pograniczu polsko-białoruskim, to jest jakimś promykiem nadziei i ja wierzę, panie ministrze, mówię tutaj do pana Adama Bodnara, że pan będzie niezależny i pan ma poczucie misji i wie pan, że niezależnie od tego, kto łamie to prawo, czy to są ludzie związani z nową władzą, czy poprzednią,
to sprawiedliwości powinno stać się zadość. I pan Kierwiński, pan minister Kierwiński, pan minister Duszczyk, podobnie jak poprzedni ministrowie MSWiA, Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik, powinni odpowiedzieć prawnie, karnie za te decyzje związane z wyrzucaniem ludzi do białoruskiego lasu, z wyrzucaniem ludzi w ręce oprawców, którzy łamią nosy, biją, nie wypuszczają ze swojego tego kotła, tylko wrzucają wszystkich. Teraz to zgromadzenie ludzi w jednym miejscu i przepychanie w kierunku Polski bez odwrotu. O tym nawet mówił Mariusz Kamiński, gdy pierwszy Irakijczyk oficjalnie zmarł po stronie polskiej. On w relacji na konferencji dzień później mówił o tym, że no, Białorusini dwukrotnie wypychali do Polski, Polacy, my odstawialiśmy ich do linii granicy, oni chcieli już wrócić do domu, do ojczyzny, do Mińska, ale Białorusini ich po raz trzeci wepchnęli do Polski, no i chłopak zmarł. My dalej gramy tymi ludźmi jak piłką. Wiesz, no, jest to, że my odstawiamy do linii granicy. No oni wyrzucają do nas, my do nich, no i słuchaj, no tamci katują, my w jakiś sposób do tego przykładamy rękę, jesteśmy współwinni, koniec. Nie ma tłumaczenia, jeżeli dochodzi do zbrodni, bo to już jest zbrodnia, bo mieli ofiar. To nie są 2-3 ofiary przez przypadek, co zmarły, tylko to są już dziesiątki. Ale też gra słowami, bo wcześniej to... Dzisiaj na przykład była też taka sytuacja, że stoją ludzie za płotem, przy żołnierzach stoją 2 butelki na wysokości oczu po prostu z wodą i ci ludzie proszą po prostu o wodę, o jedzenie, o pomoc, a ta woda ta stoi i kusi, tak? A sami nie mają co pić i jeszcze tym bardziej, że słoneczko ich grzeje. To jest no moim zdaniem to jest jak tortura, po prostu. Będzie stała, aż wyparuje, ale nie dostaniesz, nie? Czyli psychicznie po prostu takie znęcanie się nad ludźmi, nie? Jakaś forma tortur. A jeszcze dokładnie, ale jeszcze Mariusz... Zapomnę jednej rzeczy. No, oglądają ostatnio huczy w internecie, bo 220 osób, nie? Tam chciało sforsować koncentrinę na Leśnej Prawie na Przeboce. Okej, tylko tam są tak filmiki z tych kamer pokazane, że nawet w tym tłumie między nimi nikt nie dostrzegł, że tam ja dostrzegłem, że są tam dzieci w tej grupie też. I cała ta grupa nie szturmowała, tylko było kilka osób, które te drabiny niosły. I mogli to być faktycznie przemytnicy, mogli to być po prostu ci szmuglerzy, mogli być to Białorusini przebrani. A reszta stała spokojnie. I też ten filmik jest, jak wrzucona jest termowizja czarno-biała. I jak się dobrze przyjrzysz, będziesz tylko patrzy po środku wtedy, jakbyś to oglądał, Piotrek, czy tam ktokolwiek, widać jak przemyka dziecko. To wszystko zrobione było tak, żeby nie wiem w jaki sposób zamaskować, że albo nie ma dzieci na granicy, nie ma kobiet, nie ma ten sami mężczyźni. Gówno prawda. Ja sam ostatnio miałem na akcji też miałem i kobiety i miałem nieletnich, miałem mężczyzn. No mieszane są, tak? Nastolatek to też dziecko. Mariusz, to też dziecko. Właśnie opowiedz też o tych akcjach, bo ty w zasadzie od kilku tygodni codziennie jesteś w terenie, codziennie jesteś w gotowości do tego, by nieść pomoc humanitarną i rzeczywiście te zgłoszenia dochodzą. My tutaj mówimy, słuchajcie, też wybaczcie, mówimy o aktywistach z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, ale też trzeba dodać to, że i aktywiści z grupy Granica mają pełne ręce roboty i mieszkańcy Podlasia, ci, którzy boją się nadal pokazywać swoją twarz, nie chcą mówić otwarcie o tym, czym się zajmują od już 3. rok, ale tutaj was serdecznie pozdrawiam, serdecznie was pozdrawiam i dziękuję naprawdę niesamowicie za to, że ciągniecie ten wózek, mieszkając tutaj z dziada, pradziada na Podlasiu i idziecie z plecakiem do lasu. Dzisiaj też z rana rozpocząłem rozmowę z przyjaciółką. Ja tam chciałem o coś zapytać, o coś innego, nie o to, co akurat teraz robi. Ona odpowiada: Piotrek, ja się pakuję, idę do lasu z plecakiem. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Pamiętajcie, że to nie tylko Mariusz tutaj popch, ale też są inni aktywiści i ich wszystkich też trzeba wspierać. I też jest dobra informacja taka, bo gdy zimą było spokojnie, nie było tych zgłoszeń w zasadzie, Fundacja Ocalenie, która od Usnarza była obecna tutaj na pograniczu, zjechała do Warszawy, zjechała do siebie, odstawili granicę tutaj polsko-białoruską, bo nie było tych zgłoszeń, ale teraz też widzieliśmy zapowiedź Ocalenia, że ta fundacja
wraca na granicę, dostaniemy wsparcie od nich, też takie i na akcjach, i nie tylko. I bardzo dobrze, ale dlaczego nie ma tutaj cały czas tych namiotów pomocowych UNHCR-u, ONZ-u, dużych innych organizacji? Sami wiecie, witam też Marka od nas z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, tutaj się z nami witał. Marek Męczyński, też mój patron, dziękuję za to. Kiedyś tam mówiłem też, gdzie jest polska akcja humanitarna, no, jedna z większych polskich organizacji. Marek tam słusznie wskazywał, że oni gdzieś tam są, no bo z magazynów czasami ich korzystamy, że tam dostajemy jakąś pomoc. Chyba też pomoc w opłaceniu paliwa, za co bardzo dziękuję, ale ja mówię o takiej pomocy, o takich działaniach tych dużych organizacji, jakie wykonuje Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, czyli zakładanie plecaka, wchodzenie do lasu z pomocą, ratowanie umierających ludzi, tak jak tutaj widzimy Tereka z Syrii. No ludzie, on by umarł. I wiecie co? I wiecie co? W kontekście tych zespołów ratowniczo-poszukiwawczych, gdy Mariusz został, żeby ratować tego chłopaka, gdy ja pobiegłem po pomoc, żeby wezwać służby ratownicze i wzywałem też Straż Graniczną. Straż Graniczna przyjechała na parking kilka kilometrów od tego miejsca, to Straż Graniczna mimo moich próśb nie poszła ze mną, żeby wyciągnąć tego chłopaka. Medycy z karetki nie poszli, żeby na noszach wyciągnąć tego chłopaka. Poszli z nami tylko strażacy. Tylko strażacy poszli, przedzierali się przez las, dochodziliśmy do Mariusza. Tutaj widzicie inną akcję, inne ujęcia, ale ja jeszcze mówię o tym, co było przed chwilą, o tym umierającym Syryjczyku. I tak to wygląda. I co? I teraz raptem za dotknięciem magicznej różdżki strażnicy graniczni, którzy nie szli do umierającego, zostawiali tych, którzy w końcu umierali w lesie, samych, bez pomocy. Oni raptem zamienią się, nie wiem, w dobrych wujków i będą wozić do szpitala. Czasami się zdarza. Ja wiem, że wśród was, drodzy strażnicy i niedrodzy graniczni, są też ludzie o wielkim sercu, którzy wiedzą, że nie wolno zostawiać człowieka na śmierć. Ale dzięki tej propagandzie, która sączy się od czasów PiS-u aż do teraz, wielu z was niestety ma takie podejście, które może zaowocować tym, że pomoc dla umierających nie nadejdzie, a co więcej, tacy ludzie, którzy są u kresu swojego życia, wymęczeni, schorowani, są przez was wyrzucani na Białoruś. I to będzie z nami też, bo jesteśmy rodakami do końca naszego życia. Będziemy o tym kiedyś mówili, tak jak o likwidacji gett żydowskich, o Jedwabnem, o roli Polaków w tym. Po latach się dowiadywaliśmy tak naprawdę o tym, co nasi przodkowie robili, jak było na przykład likwidowane getto w Krynkach. Ja przecież mieszkam w tej okolicy i urodziłem się niedaleko, ale nie wiedziałem. Przez wiele lat nie wiedziałem, jak miejscowi zjeżdżali się w momencie likwidacji tego getta, jak kijami, kamieniami pomagali swoim dawnym sąsiadom opuszczać to getto i udawać się w podróż bez powrotu. I o tym też będzie kiedyś mowa. Będziemy też tak wspominali te czasy, które teraz trwają. Ale będzie pewnie też wzmianka, to Mirek Miniszewski opowiadał i takie wideo Mariuszowi specjalnie nagraliśmy, żeby podnieść Mariusza na duchu też, że jak to już wszystko minie, czy tam tak mówiliśmy, że bo każdy z nas kiedyś umrze. Ja umrę, Mariusz umrze. Niestety, takie jest życie. Ale jak odejdzie taki człowiek lasu, czego mu nie życzę, no to może kiedyś Mirek opowie, może kiedyś puścimy to wideo, bo Mariusz na samą myśl o tym się uśmiecha. No, że będą legendy, że będzie Mariusza duch nawiedzał tych, którzy tutaj gdzieś na bagnach się będą błądzić, a tych niedobrych będzie dręczyć, a nasze duchy będą duchami krasnali, które będą prowadziły tam dalej za ręce. No mówię wam, Mirek Miniszewski w ogóle zapraszam i czekam też na nowe podcasty Mirka Miniszewskiego. Dobrze też, że nawet zobaczcie, wspominając tylko taką narrację, to wideo Mirka w tych takich okropnych czasach, bo to nie jest nic przyjemnego, czasami ten uśmiech na twarzy dobrze widzieć i u Mariusza, myślę, że też i u mnie. Jola Krynkiewicz odpisuje, że minister Kierwiński odpisał mi na pytanie, dlaczego nic się nie zmieniło, że Polacy wynajęli go do zapewnienia bezpieczeństwa i to zasłanianie się bezpieczeństwem usprawiedliwia ich okrucieństwo, ale pozornie tak naprawdę minister teraz za to odpowiada, już teraz to
to odpowiedzialność nowej władzy. Tak, Iza Brodnicka, patronka, cześć Iza, bo niestety, ale nie jest to temat na teraz, wszędzie słyszę, nie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a ludzie, no cóż, PiS skutecznie wyprał mózgi i nie mam bladego pojęcia, jak to zmienić. A co na Podlasiu zrobił na początku kampanii samorządowej PiS? W siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej minister Błaszczak pokazał zdjęcie marszałka Hołowni z Sejmu w otoczeniu ludzi, którzy przeszli piekło pogranicza polsko-białoruskiego, szydził, myślę, że też wyśmiewał i dał po raz kolejny sygnał do ataku. To był przykład, moim zdaniem to była mowa nienawiści, tak, nawoływanie, rasizm, czysty rasizm po prostu z niego wyszedł, nie? Publicznie, za to powinien powiedzieć moim zdaniem i tyle. Wiesz, my mówimy jak jest, tak? My możemy pokazać fakty, napisać o tych faktach, pokazać zdjęcia, wideo, a nie do nas należy odbiór. Każdy człowiek widzi to, co chce zobaczyć. Ale tak jest przed wyborami, tak było parlamentarnymi, że zaciśnijcie zęby, że tam, bo przecież Koalicja Obywatelska, o czym też mówiliśmy, używała migrantów, cudzoziemców w swoich spotach wyborczych, pokazując ich w nie najlepszym świetle i protestowałem przeciwko temu publicznie, ale to było okej, no bo muszą grać w grę PiS-u, żeby z nimi wygrać, no nie mogą stracić głosów, tych takich bardziej radykalnych, może przekonają w ten sposób kogoś do siebie, skończyły się jedne wybory, zaczęły się wybory samorządowe. No to też, dobra, buzia na kłódkę, cicho, cicho, sza, ale zobaczcie, skończyły się te wybory samorządowe i temat granicy wrócił. I w jaki sposób? Taki za władzą, że dobrze, że obronimy tę cywilizację zachodnią, a teraz będzie na nosie kolejna kampania do Parlamentu Europejskiego i znowu buzia na kłódkę, no pogódźmy się, no tymi uchodźcami każde państwo gra. Politycy we wszystkich państwach grają uchodźcami. No wiesz, no i tak samo słynne hasło, nie? Zero śmierci na granicy. A przypieczętowane ile już było? 2 śmierciami? No tych, o których gdzieś wiemy. Tak. Pakistańczyk, wiemy, że też tam gdzieś po stronie białoruskiej ktoś zmarł. Też ostatnio otrzymałeś zdjęcie. Z Mariuszem wróciliśmy bardzo późno z akcji humanitarnej. Ja już jechałem do domu i Mariusz mówi, poczekaj, bo zaraz może trzeba będzie wracać, bo Mariusz otrzymał zdjęcie martwego człowieka. Skóra na twarzy już była ściągnięta, widać, że to była śmierć, która nastąpiła miesiąc, 2 miesiące temu. Tak, ale później Mariusz ustalił, że to było po stronie białoruskiej. Ci ludzie cały czas umierają. Blisko ogrodzenia, bo może od płotu było to z 300-400 metrów, także no nie wykluczone, że po pushbacku chłopak był, nie? No ciało już było w rozkładzie, no na dobranoc mieliśmy piękny obraz. Ja bardzo dziękuję, Mariusz, że ty dzisiaj znalazłeś czas, żeby porozmawiać i też chcemy rozmawiać z wami, nie tylko poprzez te spotkania online, poprzez te programy na żywo, ale spotkamy się z wami bezpośrednio z mieszkańcami pogranicza już jutro w piątek, później w sobotę i w niedzielę. To będą spotkania z mieszkańcami gminy Czeremcha. Za moment wypuszczę taki spot informacyjny na ten temat, który nagrałem i tam dokładnie będą podane godziny. Jutro godzina bodajże 16, Zubacze, Świetlica Wiejska, o godzinie 18 w sobotę w Goku w Czeremsze i o godzinie 14 w Świetlicy w Kuzawie. To będzie cykl spotkań, rozmowy o granicy z mieszkańcami pogranicza. Chcemy się wczuć też w doświadczenia mieszkańców, którzy po prostu widzieli coś innego za swoimi oknami, w telewizorze słyszeli jeszcze coś innego, widzieli działania służb. Pewnie wielu z nich do końca nie orientuje się, w czym naprawdę tak uczestniczymy. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Wiem, że moi rodzice pewnie nie wiedzieliby o tym, co się dzieje na granicy za ich oknami ich domów, gdybym ja im o tym nie mówił. Bo po prostu z telewizji, z portali różnych ta wiedza nie płynie. Czyli widzimy się już jutro. Mariusz też tam, mam nadzieję, będzie obecny. Będzie Małgorzata Rycharska, będzie też Barbara Kuzub-Samosiuk, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze.
I organizatorami tego wydarzenia właśnie jest i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, i redakcja Czaban robi Raban. Jest to też związane z projektem, który realizujemy wspólnie też z Małgorzatą Rycharską, z Hope and Humanity, z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego i z redakcji Czaban robi Raban. To jest finansowane właśnie ze środków unijnych, o czym zaraz też usłyszycie dokładnie w tym spocie. Także widzimy się jutro bezpośrednio w gminie Czeremcha. Ja, Mariusz, bardzo Tobie dziękuję za to spotkanie, za to, że w ogóle za to, co robisz. Bardzo dziękuję. Wiem, że to jest okupione niezwykłym wysiłkiem, nerwami też. Zawsze musisz też myśleć jeszcze o innych. Przed wyjazdem z domu zapewnić musisz opiekę dzieciom. Dzięki, Mariusz. No, również dziękuję za mało wypowiedzi, ale tak mam nadzieję, że znaczące, tak z pierwszej ręki. Dzięki, Mariusz. Dziękuję. Spokojnej nocy. Nawzajem. Dobranoc. Dzięki. Was też żegnam, ale jeszcze się nie rozłączajcie. Za moment kilka jeszcze informacji. Też dziękuję moim patronom i tym, którzy wspierają kanał Czaban robi Raban. Do zobaczenia. Rozmowy o granicy z mieszkańcami Podlasia to pierwszy taki projekt, w którym chcemy wsłuchać się w głos tych, którzy już trzeci rok obserwują kryzys migracyjny z perspektywy własnych domów, z perspektywy własnego podwórka. Chcemy wymienić się doświadczeniami, to będzie seria spotkań informacyjno-edukacyjnych. Poszukamy odpowiedzi na pytania, czy ci, których widzimy w podlaskich lasach, to migranci czy uchodźcy? Czym różni się migrant od uchodźcy? Jakie są doświadczenia ludzi w drodze, którzy są przepychani przez granicę białoruską w kierunku Polski? Dokąd zmierzają? Dlaczego w taki, a nie inny sposób? Ale też, co jest najważniejsze, chcemy się wsłuchać w głos samych mieszkańców pogranicza. I pierwsze takie spotkanie, pierwsza rozmowa o granicy odbędzie się w najbliższy piątek, 12 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Zubaczach o godzinie 16. To spotkanie się rozpoczyna, jest otwarte dla wszystkich, nie tylko mieszkańców gminy Czeremcha, ale dla każdego, kto zechce porozmawiać o granicy. Dzień później o godzinie 18 takie spotkanie będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze, a w niedzielę o godzinie 14 w Świetlicy Wiejskiej w Kuzawie. Oprócz Was, drodzy mieszkańcy, także na tych spotkaniach pojawią się ludzie, którzy mają doświadczenie w działaniach humanitarnych na pograniczu polsko-białoruskim, a są nimi człowiek lasu, czyli Mariusz Kurnyta, związany też z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym, pojawi się na takiej debacie. Będzie też Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity, pomagająca ludziom też po stronie białoruskiej, współpracująca też z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym. No i też Małgorzata Rycharska jest również członkinią redakcji Czaban robi Raban. No i gospodarz tych spotkań Barbara Kozub-Samosiuk, czyli dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze, ale też działaczka humanitarna na rzecz ludzi z granicy polsko-białoruskiej, jak i również na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będę również ja, Piotr Czaban, informuję już od samego początku o tym, co dzieje się na pograniczu. Też z Państwem będę chciał wymienić się tymi doświadczeniami. Ta seria spotkań, rozmowy o granicy jest organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze i redakcję Czaban robi Raban. Projekt jest wspierany przez program grantowy Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Relacja z tych spotkań oczywiście na kanale Czaban robi Raban. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul.
Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Do grona moich patronów właśnie dołączyła Barbara Esz, a w taki sposób wspierają mnie również Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć, Jolanta Malinowska, Błażej Marciniak, De Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska, Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater,
Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński, Ewa J.P., Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Iwanka Sudek, Grażyna Przybyszewska i Jakub Górnicki. W ostatnim czasie jednorazowymi wpłatami na portalach Subpi i Buy Coffee wsparli mnie Jakub Janiaj, Katarzyna Sachanowicz, Monika, Ewa, Katia Jabłońska, Maciek Tarmas, Danuta Brzezina i Anna Knitter. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.